Nowy, świetny generator grafik AI jest już dostępny. Dlaczego warto się nim zainteresować? Otóż jest on bardzo konkurencyjny dla wszystkim znanym Midjourney albo mniej popularnym, ale również doskonałym programie Ideogram. Dlaczego ten, który chcę dzisiaj pokazać, jest lepszy? Otóż po pierwsze wyróżnia go znacząco darmowy plan, no a później plan płatny również oferuje niesamowite możliwości. Jednak to nie wszystko, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o cenę. CG Dream umożliwia także tworzenie modeli 3D. Jest naprawdę świetna funkcja, więc jeżeli tworzysz tego typu rozwiązania, to dzięki temu generatorowi sztucznej inteligencji możesz właśnie tworzyć ciekawe modele 3D, które po prostu potem możesz na przykład obracać. Co mega fajne, możesz także modyfikować swoje oryginalne zdjęcia, na przykład może to się super przydać w przypadku swoich produktów, tak? Jeżeli chcesz na przykład zreklamować, nie wiem, donicę, kanapę czy coś innego, to możesz wrzucić tutaj do AI, ustawić odpowiednie parametry, żeby zdjęcie nie było modyfikowane, ulepszane, a następnie stworzyć później z tego projekt 3D, dzięki czemu udostępnienie czegoś takiego umożliwi Twoim klientom na przykład dokładne zapoznanie się z każdej strony z Twoim produktem, co na pewno też wyróżni się na tle konkurencji, no i zmniejszy ilość zwrotów. Dobra, zaczynajmy, wskakujemy na stronę i już po kolei wszystko Ci omawiam krok po kroku. Więc tak, generator grafiki AI CG Dream oferuje takie plany płatne. Weźmy sobie w zakładkę tutaj cennik i zobaczmy to, o czym przed chwilą wspominałem. Zobacz, darmowy plan umożliwia już generowanie 1200 obrazów miesięcznie. To jest naprawdę dużo. Myślę, że to przebija już nawet Ideogram w tym momencie, który oferował 20 generacji na dzień, teraz oferuje 10. Co prawda wygląda troszeczkę inaczej, no ale mniejsza, nie wchodźmy w szczegóły Ideogramu, tutaj rozmawiamy właśnie o aplikacji CG Dream. I jedźmy dalej. Zobacz, możesz jednocześnie wykonywać kilka prac tutaj między innymi. No i mamy standardowe takie ograniczenia jak prywatne generowanie, tak? Czyli wszystkie Twoje grafiki będą po prostu publiczne. I jeszcze parę innych możliwości. I tutaj się właśnie zaczyna to, o czym wspomniałem, czyli mega dostępny cenowo plan płatny, bo jest tutaj tylko i wyłącznie jeden plan. W tym momencie, wiadomo, aplikacja później będzie się na pewno rozwijać i pewnie stworzy jeszcze jakieś lepsze alternatywy, ale tu możemy wygenerować aż 24 000 obrazków. To jest naprawdę według mnie zawrotna ilość i jeżeli potrzebujesz tego tylko i wyłącznie, żeby zrobić kilka grafik, to zdecydowanie Ci wystarczy. Myślę, że do profesjonalnego użytku to też jest wystarczająca ilość. Ok. Co to jeszcze wyróżnia? No takie właśnie rzeczy, że możesz jednocześnie 3 prace mu zlecić, tak, żeby 3 na przykład tematy generował, a także właśnie możesz używać komercyjnie tego modelu, tego po prostu generatora grafik AI. Dlaczego? No warto to dopłacić te $10, no bo wtedy masz tą możliwość wykorzystania tego, a to jest w zasadzie, nie wiem ile teraz jest dolar, ale około 40 zł, chyba na trochę mniej, plus to jest ewentualnie jakiś podatek, powiedzmy, że 4 dyszki i możesz wykorzystywać zdjęcia w celach komercyjnych, co moim zdaniem jest naprawdę super. Dobra, bez przedłużania wskakujemy na pokład i sprawdźmy możliwości właśnie tego oprogramowania. Pokażę Ci krok po kroku, jak to wszystko generować, no i jak to wszystko oczywiście działa. Aby dołączyć do tego programu, możesz kliknąć po prostu link w opisie, na pewno go tam umieszczę, po prostu kliknij i wskakuj od razu na stronę i zaczynamy. Pozwól, że oprowadzę Cię teraz po tym generatorze grafik CG Dream. Więc tak, na samej górze mamy właśnie dostępne różne zakładki. Między innymi mamy galerię, mamy modele 3D i tak dalej. Tutaj masz swoją galerię, czyli swój taki feed, różnie to jest nazywane w różnych aplikacjach, czyli podgląd do tego, co Ty wcześniej wygenerowałeś, stworzyłeś. Tak, to jest edytowana grafika, zaraz do tego przejdziemy, jak to zrobić. Tutaj mamy jeszcze ciekawe takie opcje, między innymi jak na przykład polubione, favorites w zasadzie, czyli ulubione, a nie polubione, ale to serduszko trochę mnie zmyliło. I tak, dlaczego to jest ważne, dlaczego o tym wspominam? No, bo jeżeli będziesz mieć bardzo dużo tych wygenerowanych zdjęć, nie wiem, 1000, 2, 5 czy ileś, no to łatwo będzie się zgubić, a w momencie, kiedy sobie klikniesz tutaj takie serduszko przy Twoim zdjęciu, no to wtedy będziesz mógł po prostu wejść w zakładkę w ulubione i od razu łatwo je znajdziesz. No dobra, zaczynamy po kolei zabawę z generowaniem grafik za pomocą sztucznej inteligencji. Więc tak, możliwość generowania jest dostępna tutaj chyba na każdej podstronie na samym dole. W tym miejscu wpisujemy swój prompt, dalej możemy po prawej stronie oczywiście to wygenerować, a tutaj mamy opcję dostosowywania. Dla przykładu wpiszmy sobie prompt tutaj właśnie, tak jak widzisz, czyli żeby to był kot w butach i kapeluszu. Boczne menu dostosowujemy sobie właśnie, jaki chcemy mieć tutaj rozmiar, a w zasadzie proporcje, tak, czy ma być to grafika pionowa, pozioma i tak dalej.
Niżej możemy wybrać ilość zdjęć, które chcemy, aby były wygenerowane. Czy ma być to 1, 2, 3, 4. 3, 4 widzę, że są w tym momencie niedostępne. Może to i lepiej w tym momencie w darmowym planie, bo zużywamy mniej kredytów. Mniej kredytów znaczy, że będziemy dłużej mogli korzystać z aplikacji, bo jeżeli wpisujesz jakieś polecenie, żeby wygenerował mężczyznę spacerującego po lesie, a się okazuje, że on generuje to w złym stylu albo w ogóle coś jest nie tak, no to wtedy możesz sobie to zmodyfikować. Zamiast tracić 4 kredyty, tracisz 1, 2. Wiesz, o co chodzi. Dalej dopasowujemy jakość, siłę powiedzmy tego promptu, czy ma być on bardziej oryginalny, czy ma być bardziej dostosowany do tego, co piszemy. No i tego typu parametry tu może doczytać dokładnie, jak to działa. Dalej wybieramy, czy chcemy, aby to było szybkie, czy jakościowe generowanie. Ja proponuję zostawić tutaj na quality, tak myślę, że będzie tutaj lepiej. No dobra, zanim jednak jeszcze wygenerujemy sobie naszego tego tutaj kotka, to chcę Ci pokazać jeszcze coś takiego jak filtry. Zobacz, tutaj są filtry. Mogą się one ładować kilka dobrych sekund, bo jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Zobacz, ile ich tu jest. A czym właściwie są te filtry? Bardzo możliwe, że jeżeli korzystałaś z aplikacji do generowania grafik za pomocą sztucznej inteligencji, takich jak Leonardo, czy na przykład Ideogram, to kojarzysz coś takiego powiedzmy jak modele. To się tak nazywa akurat w Leonardo. Tak? I tam możesz wybrać na przykład tryb kinowy, tryb kreatywny, tryb jakiejś tam opcji 3D i tak dalej. Coś w tym stylu. W Ideogramie z kolei nazywa się to na przykład tryb kinowy, tryb artystyczny, tryb fotograficzny, no i wiele innych, anime na przykład i tak dalej. Nie? Czyli wtedy wpisując na przykład taki kot w butach i kapeluszu i zaznaczając tryb anime, nasze grafiki będą w tym stylu właśnie generowane. Jeżeli wybieramy tryb kinowy czy coś w tym stylu, no to wiadomo, że będzie to bardziej tak jak z filmu z kina. Więc nie trzeba po prostu tego w prompcie dopowiadać, tak, że ma to być ujęcie kinowe, takie, owakie, tylko wybieramy styl i sprawa załatwiona. Co jednak wyróżnia właśnie ten generator grafik AI? No to, że tutaj, tak jak widzisz, tych filtrów jest naprawdę bardzo dużo. Tam zazwyczaj, tak jak wspomniałem, jest ich tam 5 czy kilkanaście może, a tutaj no myślę, że jest dobre kilkadziesiąt. No dobra, wybierzmy sobie w takim razie jakiś filtr do naszego kota, który kot będzie tutaj fajnie wyglądał. Myślę, że można to połączyć. Na przykład weźmy sobie kota, tu gdzieś był taki fajny styl samuraj, może go zaraz znajdziemy, to go aktywujemy. O, jest samuraj, wybierzemy sobie samuraja i oprócz tego wybierzmy sobie tutaj jeszcze jakiś taki styl jak do postaci z bajki. Może coś takiego nam się tutaj nawinie, może się to gdzieś tutaj trafi. Taka małpa, może nie, może następnym razem i poszukamy czegoś jeszcze innego, gdzieś tutaj były takie fajne. O, to jest to. I te postacie wtedy będą takie, no łatwe później do wygenerowania 3D, no bo to jest też główny cel tego filmu, nie tylko porównanie, że jest to świetny generator grafik AI, ale również właśnie modeli 3D. Więc wybierzmy sobie ten filtr. Teraz co się wydarzyło? Tutaj z boku pojawiły nam się kolejne możliwości. Jednak najpierw kliknę sobie tutaj generuj, abyś mógł zaraz zobaczyć rezultaty, a ja w tym czasie opowiem, o co w tym chodzi. Więc tak, mamy tutaj dwie możliwości, w zasadzie dwie pojawiły nam się teraz od naszych wybranych filtrów, tak? Więc pierwszy mamy tutaj styl samuraja, a drugi mamy styl ten bajkowy. No i jak to działa? Tym suwakiem dostosowujemy poziom, jak bardzo ten filtr, że tak powiem, zdjęcie ma nasiąknąć tym filtrem, tak? Czyli jak bardzo chcemy, aby zdjęcie było samurajowe, tak to nazwijmy, albo jak bardzo chcemy, aby zdjęcie było w tym stylu tutaj bajkowych postaci. Więc zróbmy, że te bajkowe postaci niech będą trochę bardziej, niech będzie samuraj trochę mniej, no i coś w tym stylu myślę, że może powstać. Co prawda już kliknąłem generuj, no ale mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Ten suwak na dole, najniżej, odpowiada do podobnej regulacji, tak, czy ma być to akurat nie ma być modyfikowane, czy ma być modyfikowane zdjęcie, które akurat tutaj sobie wgramy, właśnie klikając na przykład w ten przycisk tutaj upload. Ok, za moment powinny się pojawić nasze zdjęcia. Poczekamy jeszcze moment, za chwilkę powinno one być. Dobra, super, nasza grafika jest już gotowa. Nasz kot w butach i kapeluszu jest samurajem, także myślę, że tutaj udało się to jak najbardziej zrealizować. I tak widzisz, filtry działają naprawdę fajnie. Mamy tutaj ten miecz samuraja, no styl widać, że jest to ewidentnie to kimono, czy jak to się nazywa profesjonalnie. No, widać po prostu, że filtr działa, tak? Zarówno samuraja, jak i tego, żeby ta postać była właśnie tą postacią, taką na białym tle i tak dalej, a nie jakiś inny styl, więc myślę, że temat filtrów mamy już tutaj omówiony i sobie z nimi poradzisz. Ok, jeśli chcesz usunąć jakiś filtr, no to właśnie klikasz sobie na przykład tutaj w to usuń, no i on wtedy znika z edycji. Dobra,
Co możemy dalej tutaj zrobić? No dalej, mając taką tutaj naszą grafikę, możemy ją sobie oczywiście pobrać, tak? Klikamy sobie wtedy tutaj w ten przycisk pobierz, no albo w serducho, no i wtedy ono będzie w naszych ulubionych zdjęciach. Dalej, co możemy jeszcze fajnego porobić z tym zdjęciem? Możemy je od razu przerobić tutaj w model 3D, o którym wspomniałem, ale tym się zajmiemy za chwilkę, jak generować właśnie grafiki do modeli 3D za pomocą sztucznej inteligencji, ale to zrobimy za chwilkę. Tutaj po prostu klikając to od razu by się to zaczęło dziać i ja chcę Ci pokazać, jak to zrobić z Twoim produktem, z Twoją grafiką, tak żebyś mógł to wykorzystać w swoim biznesie, a nie po prostu zmienić sobie takie zdjęcie. No oczywiście, jeśli takie zdjęcie już Cię zadowala, bo chciałeś mieć taką postać w swojej bajce czy coś w tym stylu, to klikaj śmiało i zacznij działać. Dalej mamy opcję edytowania. Za chwilę Wam pokażę, a tutaj po prostu powiększamy jakość naszego obrazku, tak? Czyli zagęszczają się piksele, zwiększa się rozmiar i tak dalej. To wykorzystaj w momencie, kiedy to zdjęcie uznasz, że jest naprawdę świetne i chcesz je mieć w lepszej jakości. Dobra, wskakujmy teraz do edycji. Edycja tutaj jest na tyle fajna, że możemy edytować zarówno zdjęcia, które zostały tutaj wygenerowane, jak i zdjęcia z zewnątrz, czyli które na przykład stworzyliśmy w innej sztucznej inteligencji, czy też na przykład po prostu je zrobiliśmy na żywo naszym na przykład smartfonem. Dlaczego jest to takie fajne i tak się tym zachwycam? No otóż zazwyczaj generatory grafik AI nie udostępniają takiej możliwości. Na przykład Ideogram ma możliwość edytowania, ale w wersji płatnej. Leonardo jakoś też tak średnio sobie z tym radzi. ChatGPT umożliwia co prawda generowanie obrazków i ich edycję, ale tylko tych, które zostały już tam wygenerowane. Tak? Czyli jeżeli przykładowo stworzylibyśmy takiego kota w czacie GPT, to również możemy sobie go edytować za pomocą czatu GPT, ale nie możemy wrzucić zdjęcia z zewnątrz do edycji. Dobra, pokażę Ci teraz, jak to działa. Kliknijmy sobie tutaj w ten upload i teraz mamy dwie opcje do wyboru. Pierwsze to są modele 3D, a druga to są grafiki. Modele 3D wygrywamy, kiedy chcemy je zmienić właśnie na przykład na statyczne zdjęcie. Tak? Więc tutaj je wrzucasz, a tu wrzucamy naszą grafikę. Ja teraz wrzucę jakieś zdjęcie. Wybieram tutaj przykładowo tego robota, z którym może widziałeś na początku tego wideo, się zacząłem bawić właśnie dodając mu włosy i tego typu efekty. Tak to zdjęcie wygląda oryginalnie. I zobacz co, mega fajne, możemy właśnie to zdjęcie od razu zmienić sobie tutaj w model 3D, no albo edytować. Najpierw przejdźmy do edycji. Więc trochę się tutaj z tym pobawimy. I jak działa edycja? Otrzymujemy właśnie taki tutaj malutki w tym momencie jest pędzelek. Tutaj tym suwakiem sobie zwiększamy jego rozmiar. No i zaczynamy malować to, co chcemy, aby zostało zmienione, tak? Czyli na przykład możemy mu dodać włosy, tak jak ja próbowałem wcześniej. Możemy mu dodać na przykład, nie wiem, słuchawki. Powiedzmy, że dodamy mu tutaj, tak jak wcześniej próbowałem zrobić na przykład, niech tym razem będą to niebieskie włosy, tak? Więc zróbmy, żeby tutaj była jego głowa, ok. I zróbmy, żeby one spadały aż tutaj do ramion, powiedzmy, niech będą, tak? Czyli całe tu i tu będą te włosy, będą bardzo długie. Możemy jeszcze zmniejszyć tutaj jakość, zobaczymy, może wyjdzie nam nawet tutaj grzywka, zaraz zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Trochę może pokolorowane, trochę śmiesznie, trochę dziwnie. Zaraz sprawdźmy. Zmienimy z red, zmieniamy na blue hair i zaraz zobaczymy, co się tutaj z tego stworzy. Klikam oczywiście ten przycisk i za moment to będzie stworzone. Fajną opcją, o której też warto tutaj wspomnieć, jest ten ostatni przycisk. Otóż on, że tak powiem, pomaga, kiedy nie wiesz, co masz stworzyć, tak? Czyli przykładowo, jeżeli byśmy napisali tutaj właśnie to red hair, czyli czerwone włosy, możemy po prostu kliknąć w to i on wtedy ulepszy, udoskonali, trochę zmieni nasz prompt, aby coś ciekawego z tego tutaj powstało. Myślę, że jest to dobra opcja. Często w generatorach właśnie jest coś takiego jak udoskonal prompt, ulepsz prompt, czy coś tam innego z nim zrób. Więc myślę, że jest to pozycja naprawdę ciekawa, warta rozważenia, warta sprawdzenia. Jedyny minus, jeżeli można tak to nazwać, to że nie mamy tutaj do tego podglądu. Na przykład w Leonardo, kiedy wybierzemy opcję ulepsz prompt, no to widzimy, że z naszego powiedzmy czerwone włosy zmieniło się na długie czerwone włosy, które lśnią i nachodzą na czoło, bla 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 bla. Coś w tym stylu. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma, bo kiedy to klikniemy, on zostanie od razu generowany i później możemy jedynie zobaczyć prompt. Dobra, no i mamy efekt naszego tutaj modyfikowania grafiki. Myślę, że wyszło nieźle, na pewno lepiej niż te moje wcześniejsze z czerwonymi włosami, gdzie głowa się trochę przepołowiła, więc tak widzisz, trochę więcej tutaj tych efektów. Wyszło naprawdę fajnie. Twarz się nieco zmieniła, wygląda bardziej chyba teraz jak twarz klauna niż jak twarz tego robota, która była wcześniej, no ale powiedzmy, że włosy są dodane, jakoś to sobie działa. Tak więc jeżeli chcesz sobie to przetestować, to zdecydowanie do edycji grafik za pomocą sztucznej inteligencji myślę, że to narzędzie się całkiem fajnie nadaje. Dobra,
No i nadszedł właśnie kulminacyjny moment, czyli generowanie modeli 3D za pomocą AI w tej aplikacji. Kliknijmy sobie w tą ikonkę i teraz zacznie się ona za chwilkę generować. W zasadzie to jest cały bajer, który tutaj na tym polegał. Po kliknięciu tej ikonki musimy teraz po prostu poczekać chwilę, aż stworzy się nasz model 3D. Co ciekawe, to nie będzie tylko taki model 3D, który po prostu możesz sobie wrzucić na stronę, ale z pełną możliwości różnych funkcji dodatkowych, czyli edycją, zmianą i tak dalej. Myślę, że to jest i tak świetne rozwiązanie, że po prostu sobie taki model pobrać, wrzucić na stronę, no i zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie, zachęcić klientów, zmniejszyć zwroty. No generalnie wydaje mi się, że są to same korzyści, tym bardziej, że to narzędzie może nie jest za darmo, ale za darmo możesz to przetestować. Jeżeli ten model uznasz, że jest świetny, no to płacisz to $10 i możesz korzystać w celach komercyjnych. Super, nasz model 3D jest już gotowy. Jak widzisz, nie można go tak obracać jeszcze. Wystarczy w niego kliknąć, on się tutaj załaduje i zaraz będziemy mieli dostęp do pełnej palety narzędzi edycji tego modelu. Niestety często on się tutaj rozjeżdża i tak jak widzisz, trochę dziwnie to wygląda w wielu przypadkach, no ale jest to jednak 3D i jednak można go obracać. Co zrobić, aby taki model wyglądał faktycznie tak jak chcemy, tak powinien? No, podejrzewam, że trzeba tutaj wykonać kilka dobrych prób, aż jakość będzie zadowalająca. Mi osobiście udało się już wygenerować wcześniej tego typu rozwiązania. Tak więc popróbuj po prostu parę razy, wygeneruj kilka razy, spróbuj, zobacz co się wydarzy. Używaj po prostu, może dostosować także prompty, żeby osiągnąć po prostu bardziej swój cel. No i coś z tego na pewno tutaj powstanie. Tutaj standardowo możesz przybliżać, oddalać, a tutaj masz całą masę jeszcze innych możliwości, jak można to wykorzystać, dostosowywać, edytować, zmieniać prompty, bo tak jak widzisz, tutaj też możesz to dalej udoskonalać, dalej możesz modyfikować. Tutaj masz dokładność modelu 3D, też możesz to dostosować. I sprawdź po prostu, co z tego wyjdzie. Aby to pobrać, po prostu klikasz w tą ikonę, no i zaczyna się pobierać Twój model. Myślę, że nowy generator grafiki AI CG Dream jest naprawdę ciekawą opcją w tym momencie na rynku i zdecydowanie warto się mu przyjrzeć, nie tylko ze względu na cenę, ale także właśnie możliwości, czy to 3D, czy edycji grafiki. Jest tutaj naprawdę sporo. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, czy chciałbyś, abym nagrał jeszcze jakiś inny konkretny film, to śmiało napisz do mnie lub zostaw komentarz, a ja postaram się pomóc.